Dzień dobry. Obok mnie stoi fotel masujący Masaggio Conveniente. W tym filmie zaprezentuję sposób jego obsługi. Pilot sterujący fotelem masującym Masaggio Conveniente mamy w języku polskim, więc łatwość sterowania tym fotelem powinna być tutaj większa. Uruchamiamy fotel czerwonym przyciskiem, po czym fotel przechodzi do pozycji półleżącej, rozpoczyna skanowanie linii kręgosłupa i szuka wzrostu. W tym momencie nikogo nie ma na fotelu, więc fotel za chwileczkę wybierze wartości domyślne. W międzyczasie opiszę przyciski sterujące położeniem fotela, więc mamy dwa przyciski odpowiadające za podnóżki. Mamy podnoszenie podnóżka do góry przytrzymując i opuszczanie podnóżka w dół również przytrzymując. Dwa następne przyciski jest to wstawanie do pozycji siedzącej, czyli jednocześnie podnosi się oparcie i opuszcza ją nogi i kładzenie się do pozycji leżącej, czyli odwrotny ruch opuszczania oparcia, podnoszenia podnóżków. Fotel daje sygnał, że skończył skanowanie linii kręgosłupa, czyli teraz nie ma nikogo, wybiera wartości domyślne, uruchamia automatycznie program rozciąganie, czyli jeden z 5 dostępnych w tym fotelu programów automatycznych. Jest to zaznaczone jako P2 rozciąganie. Następnie możemy wybrać kolejny program automatyczny, którym jest Comfort P1. W tym momencie mamy inny program automatyczny i kolejne 3 z 5 dostępnych programów kryją się pod przyciskiem Auto. Czyli w ramach przycisku Auto mamy 3 programy automatyczne, które odpowiadają za partie ciała, które masujemy. Czyli pierwsze przyciśnięcie przycisku Auto powoduje uruchomienie masażu na całe ciało, czyli cały zakres kręgosłupa od szyi po lędźwie. Ponowne raz, kiedy przyciśniemy, mamy masaż na górne partie pleców, czyli tu będzie program automatyczny skierowany na górne partie kręgosłupa, odcinek szyjny, odcinek piersiowy. Kolejny raz przyciskając mamy dolne partie kręgosłupa programem automatycznym objęte i tutaj ten program będzie się skupiał na lędźwiach, na dolnym odcinku kręgosłupa, tutaj prowadząc masaż. Oczywiście w ramach wszystkich programów automatycznych są podpięte poduszki powietrzne, one też mają swoje cykle, które w ramach tych programów automatycznych na przemian będą tutaj działały. Co możemy więcej w tym fotelu ustawić? Wszystko to, co w automatycznych programach się dzieje, samodzielnie możemy ustawić, wybierając jedną z 5 technik masażu, pojedynczych technik masażu, czyli mamy masaż przykładowo shiatsu, od razu podświetla się dioda pod rączką mówiącą o tym, że jest to technika shiatsu i fotel masuje tylko i wyłącznie tym ruchem, czyli w tej technice. Od razu zmieniła się też dioda tutaj podświetlająca punkt na kręgosłupie, czyli w tym momencie masażer w fotelu nie porusza się ani do góry, ani na dół, tylko zatrzymał się w jednym miejscu. Tutaj mamy go w okolicach odcinka lędźwiowego i tutaj tą technikę shiatsu stosuje. Teraz możemy skierować tą technikę w dowolne miejsce, dowolny punkt, który chcemy rozmasować za pomocą tych strzałek, czyli przytrzymując strzałkę w górę, masażer wędrować będzie teraz do góry na odcinek tutaj szyjny, spróbujemy go skierować w ten sposób i tutaj zatrzymujemy masażer, tutaj ta technika będzie wykonywana. Możemy zmienić teraz technikę na kolejne możliwe opcje, czyli ugniatanie, oklepywanie, ugniatanie z oklepywaniem oraz rozbijanie, czyli z 5 technik dowolnie możemy w tym punkcie korzystać. Możemy dodatkowo zamiast punktowego masażu, czy tylko w jednym punkcie pracujący masażer, może on działać w zakresie, czyli zakres. Włączamy tutaj ten przycisk, dioda przechodzi na jakiś zakres na plecach, czyli od punktu A do B będzie prowadzony masaż techniką rozbijanie, czyli tą techniką, którą sobie tutaj włączyliśmy. I też strzałkami możemy wybrać, jaki to ma być zakres, czy to ma być cały odcinek piersiowy z szyjnym, czy to ma być trochę niżej, czyli na lędźwiowym odcinku może to pracować dowolnie, możemy to ustawić i nie jest to masaż już tylko w punkcie, a jest to masaż w zakresie od punktu A do B, czyli cały odcinek jakiś tu kręgosłupa objęty. Kolejne przyciśnięcie
tutaj zakresu spowoduje przejście na tryb masażu na całym odcinku kręgosłupa, czyli znowuż technika rozwijanie w tym momencie będzie wykonywana na całej długości kręgosłupa od szyi aż po lędźwie. Programami manualnymi, technikami manualnymi, które tutaj mamy dostępne, możemy również sterować zmieniając ich szybkość czy szerokość. Czyli mamy przycisk szybkość w przycisku rozbijanie. Wtedy będziemy widzieli tutaj po diodach, jak ta szybkość się zwiększa. Czyli mieliśmy pierwszy poziom, drugi, trzeci, czwarty, piąty poziom szybkości ruchu. Jest to szybkość ruchu, szybkość wykonywania tego rozbijania. W technikach takich jak shiatsu możemy również ustalić szerokość. Tutaj mamy przyciski, diody odpowiadające za rozstawienie szerokości masażera, czyli czym bliżej kręgosłupa, czym dalej, tym obejmuje mięśnie kręgosłupa. Przyciskając tutaj szerokość, zmniejszamy rozstęp tego masażera w stosunku do kręgosłupa. Czyli to są dodatkowe funkcje, które możemy w ramach technik masażu tutaj sobie wykonywać. Są również przyciski odpowiadające za masaż poduszkami powietrznymi, czyli mamy masaż poduszkami powietrznymi, tutaj symbolizują te dwie diody, jedna odpowiada za ramiona, druga za dolne partie, czyli tutaj możemy wyłączyć masaż na ramiona, będą działały tylko poduszki na nogi. Kolejne przyciśnięcie, mamy masaż na same ramiona, a już nogi nie będą działały. Kolejny raz wyłączamy w ogóle poduszki powietrzne, czyli możemy oddzielnie sterować poduszkami powietrznymi na nogi i na ramiona. Jeżeli z powrotem tutaj uruchomimy poduszki masujące, możemy dodatkowo sterować ich intensywnością. Również tutaj pokazują się diody odpowiedniej kolejności, wyświetlają, pokazując zwiększanie intensywności masażu, gdzie dioda po lewej stronie oznacza najmniejszą intensywność, dwie diody środkową intensywność, dioda po prawej stronie oznacza intensywność największą. Jest dodatkowo w tym fotelu również masaż wibracyjny w części tutaj siedziska, czyli mamy masaż wibracyjny, możemy włączyć go, wyłączyć, widać to po diodzie, która tutaj podświetla się dokładnie w tym miejscu. Również regulujemy intensywność, cykliczność jego działania. Zostało nam kilka tutaj przycisków. Mamy przycisk odpowiadający również za regulację czasu. Tu cały czas w górze wyświetla nam się czas 9 minut. Jest to czas do końca masażu, czyli uruchomiło się z czasem 15 minut i do końca masażu minęło już 6, do końca masażu zostało 9. Tym przyciskiem zwiększamy do kolejnych tutaj minut, maksymalnie do 30 minut możemy zwiększyć czas masażu, tego co tutaj ustawiamy. Dodatkowo są dwa przyciski odpowiadające za dopasowanie, czyli po skanowaniu fotel zazwyczaj sam dobrze zeskanuje nam linię kręgosłupa i wie, jakiego wzrostu jesteśmy. Natomiast możemy samodzielnie dokalibrować sobie tą pozycję tymi strzałkami, czyli ustawić maksymalny poziom, do którego ramiona masujące będą podchodziły. To jest poziom w okolicach szyi i karku. Zależy nam na tym, żeby nam głowy fotel nie masował. Na koniec wyłączamy fotel w dowolnym również momencie czerwonym przyciskiem i pierwsze, co widzimy, to są przyciski EE, czyli przyciski, które wyświetla się nam komunikat EE, czyli symbolizuje to możliwość zapisania do pamięci, czyli możemy wybrać jedną z dwóch pamięci A lub B i zapisać nasz tryb masażu, naszą pozycję masażu w jednym z tych dwóch pamięci. Jeżeli nic nie wybierzemy, fotel wyłączy się i wróci do pozycji siedzącej. Mam nadzieję, że przeprowadzony instruktaż przyda się podczas obsługi tego fotela. Jeżeli natomiast masz pytania, skontaktuj się z nami.